Czy coś, co jest tak małe, tak nijakie i nie ma niczego, może być fascynujące, frapujące i można o tym napisać historię? Owszem, tak, bo dzisiaj się dopłaca za coś, żeby tego czegoś nie mieć. Na przykład w samochodzie. Jak ktoś nie lubi jeździć pociągiem, to już w szczególności. Rozjechał 2 krowy aktualnie. Taki nerwowy maszynista, no. Zawsze musi być najszybszy. Ale nie tylko on musi być zawsze najszybszy, bo ja też muszę być zawsze najszybszy. Nie tylko z maszynistami będziemy się dzisiaj ścigać, będziemy się dzisiaj ścigać ze wszystkimi, bo mam do tego narzędzie drogowe i o lepszym właściwie nie mam co śnić, nie mam co marzyć. To jest Ariel Atom. To jest petarda, jeżeli chodzi o samochody. Jak sami możecie zobaczyć, ten samochód, bo to jest samochód mimo wszystko, to nie jest dźwig położony w poziomie, to nie jest jakaś suwnica portowa, to jest samochód, ma 4 koła, ma silnik, kierownicę i się przemieszcza. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, nazywa się Ariel Atom. Miałem przyjemność kiedyś jeździć tym wcześniejszym Arielem Atomem, tym, którego namiętnie ujeżdżał pan Jerzy Dziewulski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Był nim w Chorwacji, przyjeżdżał nim na Track Day'e, na Tor Poznań. Pamiętam, że tamten samochód był niebywały. On już miał wtedy silnik od Hondy, oczywiście od Typera, oczywiście wyposażony w V-TEC i już zasuwał tak, że było to niemiłosiernie brutalne auto. No to sobie wyobraźcie teraz, że ten też ma silnik od Typera, tylko nie wolnossący, tylko jeszcze doładowany, ma 320 koni mechanicznych i waży 595 kg. Słabo? Ja już Wam mówiłem, że kocham moją pracę. Jeśli jeszcze nie, to mówię. Jeśli nawet już mówiłem, to i tak to mówię. Bo taka jest prawda naga. Zagrzałem sobie troszkę ten samochód. O ja p***le. Zapraszam Was na turystyczną wycieczkę po Wielkopolsce. Ariel Atom, składany ręcznie w Wielkiej Brytanii. Napawać się wyglądem tego samochodu można bardzo długo. Napawać się tym, czego nie ma, bo tu nie ma drzwi, tu nie ma bocznych szyb, tu nie ma właściwie przedniej szybki, bo jest tylko owiewka. Nie ma dachu, nawet żeby go złożyć, jakoś tam założyć tymczasowo. Można domówić wersję z przednią szybą i z dachem, ale nie wszyscy z tego korzystają, bo po co? To jest auto wyłącznie hobbystyczne. Nie ma tutaj nawet jako takiego nadwozia, bo to jest konstrukcja rurowa z zawieszeniem na unibolach i z klatką, do której zamontowany jest układ napędowy. I to wszystko. Nie ma struktury nadwozia, nie ma poszycia nadwozia. Jedyne, co jest tutaj osłaniające silnik, bo musi być, to jest ta pokrywa spinana na 4 spinki plus 2 dodatkowe. No i muszą być, żeby homologować auto do ruchu drogowego, osłonięte od góry koła, więc są takie nadkola, które są przymocowane bezpośrednio do trójkątnych wahaczy poprzecznych. Koniec. Finito. W fabryce Ariela Atoma krążą różne anegdoty. Jest taki jeden koleś, który odebrał sobie taki samochód i ujechał nim, uwaga, 16 mil. Stracił panowanie nad pojazdem i go zmielił. To był najkrótszy dystans nowego Ariela, który został pokonany pomiędzy fabryką a wypadkiem. Z technikaliów to ktoś nam tutaj w dziób wjechał i przez to mamy połatane trochę reflektory. Pani zaczęła cofać w mieście wtedy, kiedy samochód w Polsce był od 2 dni. Nowiuteńki przyjechał z Wielkiej Brytanii i pani się swoją rufą jakiejś starej renówki cofnęła i w niego przywaliła, dlatego testuje nieco... No, wersja troszkę jak z demobilu, ale w pełni sprawna, jeżeli chodzi o mechanikę. Niestety ktoś miał pecha. Teraz tak, ja sobie kucnę tutaj, bo bardzo chciałbym Wam opowiedzieć o tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Ja wiem, że silnik jest z tyłu, ale nie bez kozery, zaczynam od przodu, bo tutaj dzieje się tyle, co w wyczynowym motorsporcie. Tu się dzieje tyle, co w prawdziwej formule. Zobaczcie, tu nie ma półśrodków. Wszystkie wahacze mocowane są albo bezpośrednio śrubami na tulejach metalowych do nadwozia, albo poprzez unibole do elementów ruchomych w kole. Przewody są w metalowo-tekstylnym oplocie. Wszystko to jest
spasowane bez użycia właściwie elementów gumowych. Tu nawet nie ma poliuretanu, który by chociaż troszkę, tak jak w samochodach wyczynowych, ale jednak osobowych, wytłumił jakieś tam drgania i sprawiłby, żeby kultura prowadzenia tego samochodu była w ogóle jakaś. W poziomie położony amortyzator Bilsteina z progresywnymi na maksa sprężynami Aybacha. Tu bardzo mocny zwój, a tutaj ten pierwszy element pracy przy drobnych nierównościach jest bardzo mocno rozwinięty. To jest oczywiście wszystko do regulacji, można sobie to w odpowiedni sposób poustawiać, można się tym samochodem naprawdę pobawić. Płyta podłogowa jest tylko z włókna w miejscu, gdzie siedzą pasażerowie. Tutaj z przodu już też są tylko rureczki. Nie ma tak naprawdę żadnego poszycia nawet od spodu. Wjeżdżasz w kałużę, jesteś mokry. Wjeżdżasz w rozjechanego kota, to bryzga na ciebie krew. Co jeszcze? No w teren proponuję tym nie wjeżdżać, bo szkoda, a jak wjedziesz, to będziesz cały uwalany w piachu. Ja! Ja pierdzielę! Tak krótki skok lewarka, tak krótkie przełożenia. Ten samochód ma i teraz uwaga, od 0 do setki 2,8 sekundy. 2,8 sekundy. Poniżej 3 sekund od 0 do paki. No tu też się dzieje historia. To jest po prostu coś, czego ja nie widziałem w żadnym innym osobowym samochodzie, poza formułami, które widziałem na wyścigach na torze. Nawet poprzedni Ariel nie miał tego aż tak uwypuklonego jak ten. To jest układ dolotowy powietrza. Tutaj jest zasys przy prawym uchu kierowcy i lewym pasażera. Tu wpada całe powietrze, które jest kierowane w dokładnie taki sam sposób, jak w każdej kategorii formuł. Formuła 1, 2, 3, formuły markowe, formuła junior i tak dalej. Zasys powietrza jak najwyżej uniesiony nad samochód, żeby łykać jak najbardziej czyste powietrze z możliwych. Nie od spodu, nie gdzieś tam jakiś syf, spaliny, które się sączą na torze wyścigowym, tylko zasys czystego powietrza wziętego z góry. Oczywiście jest filtr powietrza. W układzie wydechowym normalnie jest katalizator, bo ten układ napędowy musi spełniać wszelkie normy, ale jak sobie tak jeszcze raz policzycie, 320 koni i 595 kg. Będę to powtarzał dzisiaj jak mantrę. 320 koni, 595 kg. To brzmi tak, jakbyśmy zmusili 50-kilogramową sztangistkę, żeby wyrwała ponad siebie 700 kg. O, mniej więcej. Ten samochód ma takie zadanie. Na czwórce jeszcze zrywa przyczepność. To jest coś nieprawdopodobnego. 600 kg, 320 koni. Powiem Wam, że ja się cykam. Ja się normalnie boję. Tu trzeba tak bardzo czujnie dodawać gazu. Choć opony się kleją, choć góra się klei, choć ma tak niski środek ciężkości, jest rozpłaszczona na drodze jak żaba, to za każdym razem chce się wymknąć spod kontroli. O przyczepność dba nie tylko to bardzo zaawansowane zawieszenie, ale także niemalże zawodowe opony. Brytyjskie Avony, które są bardzo miękkie, są kierunkowe, V-kształtne i przy większej masie samochodu tak naprawdę w normalnym aucie, jakbyśmy takie opony założyli, to by się zjadły po 1000–2000 kilometrów, myślę, max, zależnie czy po suchym, czy po mokrym. Tu masa jest tak niska, środek ciężkości jest tak nisko położony, że te opony zupełnie spokojnie wytrzymują, w zależności oczywiście od stylu jazdy i od kierowcy, po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy kilometrów nie ma z tym najmniejszego problemu. One się pięknie wklejają, one się pięknie układają do nawierzchni, bo samochód temu sprzyja, bo to jest trakcja formuły przeniesiona na ulicę. I teraz by się można było zastanowić, jak tak dalej będę kłócał, to pękną mi kolana, gdyż obydwa mam kontuzjowane, ale jeszcze chwilę postaram się wytrzymać. Ładny to jest obrazek teraz, ogólny, ładny? Ładny, dobrze, dziękuję bardzo. Zastanawiam się, dla kogo jest ten samochód. Dla wariatów. Takich jak ja na przykład. No. Dla kompletnych wariatów, dla kompletnych świrów, którzy w motoryzacji wszystko prawdopodobnie już osiągnęli. Mieli limuzynę, mieli terenówkę, mieli jakieś auto sportowe, mieli może jakieś Porsche, może jakieś Ferrari, może jakieś różne inne samochody i mówią mało, 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 bo potrzebują więcej. Czapkę se przeczeszę, o. No, zrobiłem jakieś 7 km, jestem wycieńczony jak koń po westernie. Radia to by tu nie posłuchał, ale to, co się dzieje tutaj nad moim uchem i nad moją skronią, to jest coś niebywałego.
Powiada człowiek, który handluje tymi samochodami na co dzień, że strasznie dziewczyny lecą na ten samochód, że już jak ktoś jedzie takim autem, to znaczy, że już wszystko ma. Helikopter, samolot, limuzynę, 8. żonę i tak dalej i rzeczywiście dalej w życiu poszukuje, no, bo są tacy poszukiwacze przygód. Zaraz za kierowcą wlew paliwa, zbiornik umiejscowiony w miarę bezpiecznie, centralnie w samochodzie. Też oczywiście o to bezpieczeństwo trzeba zadbać. Orurowanie bardzo muskularne i wsiadanie do tego samochodu przypomina do złudzenia wsiadanie do wózka go-kartowego, bo najpierw trzeba zadrzeć nogę, tylko wyżej oczywiście, i stanąć właściwie na fotelu kierowcy, brudząc go nieco. Pasażer ma łatwiej, bo może sobie stanąć tam na podłodze już, ale kierowca nie, bo ma kierownicę. I opuścić się niczym na ćwiczeniach tricepsowych na siłowni, opuścić się o taką windą w fotel kierowcy. To jest najbardziej efektywny sposób zajmowania miejsc w tym samochodzie. Zmęczyłem się, zaczynam sapać oczywiście. I teraz uwaga, żeby sobie wyregulować fotel, to nie ma suwania, nie. Wysiadamy, jedziemy do mechanika albo do naszego własnego garażu, bierzemy klucz ampulowy END13 i musimy 6 śrub przestawić, żeby ten fotel w jakiejkolwiek konfiguracji zmienić. Także ja nie mam wyboru, dostosowuję się do takiego ustawienia, jaki jest, bo nie chce mi się tam grzebać w tym wszystkim. Ale muszę Wam powiedzieć, że jak w mojej wyścigowej 911. Lekko leżąco, ale wypuszczona kiera także jest w miarę blisko i prawie wyprost nogi, co chodzi o wciskanie pedału sprzęgła, jakby powiedział nasz niezastąpiony klasyk. Prawie wyprostowana, czyli właściwie mogę powiedzieć, że pozycję mam jak na wyścigowy samochód prawidłową. Niewiarygodnie nieskuteczne są też hamulce w tym samochodzie. To jest układ hamulcowy z seryjnej Forda Fiesta ST bez żadnych układów wspomagania, także trzeba się zaprzeć biodrami w fotelu, pierdyknąć ten pedał ile wlezie i liczyć na to, że się wyhamuje. Ten pipsztyk, który trzymałem na początku w dłoni, to był, wyobraźcie sobie, kluczyk do tego samochodu i kluczyk jest zbliżeniowy. To też jest niesamowite, że nic nie trzeba tutaj wkładać. Kluczyk mam już w kieszeni, gdyż go schowałem, żeby mi nie przeszkadzał. W wyposażeniu standardowym no nic nie ma. No co ja mogę Wam powiedzieć? Nie ma zapalniczki, nawet jest, o, poczekaj ta, wyprowadzona ładowaczka do telefonu z rozgałęziaczem na 3 gniazda USB. Troszkę się to będzie prawdopodobnie walać w samochodzie, ale trudno, będę musiał jakoś z tym żyć. Jeżeli ktoś by chciał jechać Arielem Atomem i nie daj Boże przewozić bagaże, to ich nie przewiezie, bo nie ma gdzie. Tu jest taki maleńki schowek, można odpiąć te 4 cynkwajsy, ale to można włożyć portfel, parę majtek. Termos. O! Termos ewentualnie z herbatą. Kto pije herbatę? Ręka do góry. No ja nie piję, nie używam. Nie pijemy. My tylko espresso. Tylko i wyłącznie. Maksymalnie Ariel Atom poleci 260 km na godzinę, ale to już trzeba być naprawdę dobrym harpagonem, żeby takie coś osiągnąć. No dobra, zróbmy start zatrzymany. To wszystko dzieje się na granicy bólu. To jest niesamowite, jak to twarz wykrzywia. Skrzynia manualna 6-biegowa. Na razie na luzie. Wszystko drży, czujecie? Zobaczcie. Wszystko chodzi. Ale to, co się dzieje tu, to jest dopiero kosmos. Wszystko przy takich zapachach paliwa, to jest tak ustawione na bogato, że to jest po prostu jedyna, ale jakże ogromna zaleta tego samochodu. Nie ma niczego, ale ma silnik i jeździ. No tak, drogi specu od motoryzacji, jeżeli myślisz, że wiesz wszystko o samochodach, a nigdy nie jeździłeś Arielem Atomem, to uwaga! Oho! To niestety, to znaczy, że o motoryzacji nie wiesz nic. W tym
samochodem trzeba się przejechać, bo wtedy wiesz, że żyjesz. Podstawową cenę Ariela Atoma, czyli te 230 000, można zupełnie spokojnie niemalże podwoić, jeżeli chodzi o wyposażenie. Można konfigurować ten samochód w nieskończoność i są tacy, którzy skonfigurowali to auto za ponad 4 paki, za 430 000 złotych. Też taki samochód można sobie kupić. Trzeba mieć jaja, co?